Cześć, na ostatnim filmie powiedziałem o części zabudowy, natomiast teraz skupimy się na części elektronicznej. Kluczowym elementem dla mnie jest lodówka. Na wszystkie nasze wyjazdy letnie zabieramy lodówkę, która musi być ładowana z akumulatora hotelowego, bo zdarza nam się stać czasami i 2 noce w jednym miejscu. Poza tym nie tylko lodówka bierze prąd. Drugim elementem jest baniak 23-litrowy z wodą. W Land Roverze zabieraliśmy ze sobą 70-litrowy zbiornik. Mieliśmy więc dość duży zapas wody na 4 osoby. Jednakże zabierał on też dużo miejsca. Dlatego w Toyocie, na razie nie planując Sahary, zdecydowałem się zastosować mniejszy 23-litrowy baniak Campa Splash, który odpowiadał mi gabarytami do projektu zabudowy. Teraz kosztuje on jakieś bzdurne 200 zł, ale w kwietniu udało mi się go kupić za 79. Zamocowałem do niego pompkę zanurzeniową Seaflow o wydajności 13 litrów na minutę i szczerze powiedziawszy trochę popełniłem błąd. Przy tak małym zbiorniku mógłbym spokojnie zastosować urządzenie o mniejszej wydajności, które wypompowywałoby wodę odrobinę wolniej. W zestawie znajduje się przeciwzwrotny zawór powietrza, który trzeba zastosować. Do pompki trzeba dokupić także węże. No i wszystko to zamontować w baniaku, na przykład tak jak na aktualnie pokazywanym filmiku. I pompeczka, którą sobie włączam i psikam wodę. Jak chcę się umyć. Jeśli chodzi o lodówkę, w Land Roverze była zamontowana po prostu na stałe tutaj, ale z tym jest straszny kłopot z otwieraniem tych górnych drzwiczek i dostępem, więc tym razem pokusiłem się o, ja to nazywam sliderem pod lodówkę. Skorzystałem z oferty Bison Gear. Po pierwsze, Bison Gear miał ten slider po prostu najtaniej w swojej ofercie, z tego co widziałem. Różnica była kilkadziesiąt do 100 do 200 zł z tych, które rozważałem. A po drugie, to już jest nie pierwszy element od Pawła z Bison Geara, z którego mam. Tutaj widzicie górną półkę, którą wykorzystujemy do namiotów tych szybko rozkładalnych w Decathlonie. Natomiast w momencie, kiedy nie korzystam z lodówki, nie chciałem, żeby ta szuflada była na stałe. Więc zrobiłem system mocowań. Skorzystałem z takiego pazurkowego, to się chyba nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Wmontowałem to przed przykręceniem górnej mapy i tak naprawdę śruby są jakby jest nagwintowane. Kiedy chcę przykręcić, to przykręcam, kiedy nie, no to jest to równo i jakby jest szansa na to, że się porysuje jakiś bagaż czy jakiś inny przedmiot, który w tym bagażniku włożę, naprawdę minimalny. Natomiast jak to zasilić? W Land Roverze miałem po prostu pod maską drugi akumulator żelową, żółtą Optimę 55 Ah i miałem taki trochę niedosyt tego prądu. Zdarzało się, że gdzieś tam w upalne dni w Albanii już drugiego dnia wieczorem na separatorze T-Maxa, który tam mam założony, już tam dochodziła ta wskaźnik do czerwonego pola, czyli tak naprawdę ten akumulator był rozładowany. Zdecydowałem się więc na zastosowanie akumulatora LiPo-Fe 100 Ah, a więc to nie jest rozwiązanie kompromisowe. Natomiast po pierwsze chciałem, żeby to był po prostu większy akumulator o większej pojemności, a po drugie akumulator LiPo-Fe waży połowę tego, co klasyczny akumulator. No więc przy 100 Ah, jeśli dobrze kojarzę, z 24-25 kg zszedłem do tych kilogramów 12-13. Oprócz niskiej wagi, akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe charakteryzują się wyjątkową trwałością, szybkością ładowania oraz bardzo dużą ilością cykli pracy przy zachowaniu średnio 80% swojej pojemności. Dzięki dużej cykliczności oraz bardzo niskiemu samorozładowaniu świetnie sprawdzają się właśnie w instalacjach off-gridowych. Jedynym minusem jest to, że LiFePO nie mogą być ładowane w temperaturach ujemnych ze względu na reakcje chemiczne zachodzące w ogniwach, no chyba że mają do tego dedykowane zabezpieczenia. Na rynku dostępnych jest trochę modeli gotowych. Można też składać z poszczególnych ogniw. Ja zakupiłem w marcu za 1950 zł akumulator Volt 100 Ah z tzw. BMS-em, czyli systemem zarządzania baterią. Układ BMS zapewnia przechowywanie baterii bez utraty pojemności nominalnej przez długi czas oraz kontroluje procesy ładowania i rozładowania akumulatora. Fajną sprawą też jest monitorowanie przez Bluetooth.
Ze smartfona mogę w każdej chwili zobaczyć, jakie jest bieżące naładowanie, no oraz pobór prądu z akumulatora, na przykład przez lodówkę. Ostatnio widać wysyp tak zwanych power stations. Widziałem też, że na ostatnim odcinku Terenwizji, że chłopaki pokazywali jeden z modeli EcoFlow. Te rozwiązanie widzę od 2 lat. Na początku u nas chodziła firma Jackery, to chyba jest podmarka Yamahy. Natomiast rozwiązania są cholernie drogie. I postanowiłem zrobić coś, co jest pewnego rodzaju substytutem, ale za dużo mniejszej kasy. Na Allegro można znaleźć takie obudowy do akumulatorów, które mają wyjścia zapalniczkowe, wyjścia USB, amperomierz, dodatkowe zewnętrzne klemy. W środku jest wsadzony ten akumulator i tak naprawdę za 2100 zł zbudowałem sobie rozwiązanie, które w przypadku tych marek Jackery czy EcoFlow kosztuje 6-7 tysięcy złotych. Oczywiście w dużo ładniejszej obudowie z wyjściami też 220, ale tak naprawdę mam przetwornicę, więc jeżeli bym chciał coś ładować, na przykład jak jeszcze nie utopiłem w morzu drona, to ładowałem drona przez 220, to po prostu mogę sobie podłączyć przetwornicą i podłączałem przetwornicę. No, rozwiązanie jest portable, czyli tak naprawdę w każdej chwili mogę wyjąć sobie z samochodu, zabrać do namiotu, czy zabrać do domu, czy gdziekolwiek i jest to po prostu leciutkie, waży to tam chyba 13 kg. Już bym sobie tak nie polatał z akumulatorem żelowym, natomiast nie jest to rozwiązanie budżetowe. Zastosowanie tego akumulatora LiPo E4 wymusiło już na mnie to, że musiałem skorzystać znaczy nie wiem czy skorzystałem z ładowarki DC Victron. Na rynku funkcjonują różne rozwiązania ładowania i separowania akumulatora hotelowego. Od zwykłego hebla począwszy, przez solenoidy, po ładowarki DC-DC. W Land Roverze, jak wspominałem na początku, mam zestaw T-Maxa, który sprawuje się od 5 lat bardzo dobrze. Natomiast w przypadku Land Cruisera, który ma inteligentny alternator ze zmiennym napięciem ładowania oraz faktem, że akumulator hotelowy jest LiFePO, musiałem skorzystać właśnie z ładowarki DC-DC. Wybór padł właśnie na model Victron Orion Smart. Ładowarka jest zarządzalna przez Bluetooth z poziomu smartfona. W ustawieniach konfiguracyjnych może wybrać predefiniowane tryby zasilania lub skonfigurować własne. Ja korzystam z funkcji wykrywania uruchomienia silnika, która automatycznie aktywuje i dezaktywuje ładowanie urządzeń do niej podłączonych. Ładowarkę zamontowałem z boku zabudowy, nad kolem, podklejając ją uprzednio folią izolacyjną, jako że przylegająca część obudowy to radiator, który podczas pracy się po prostu nagrzewa. Natomiast ta lokalizacja wymagała przeciągnięcia kabli. Wybrałem takie przy kroju 10 mm2 od akumulatora rozruchowego przez pół samochodu. Przeprowadzenie kabli, wiązki na tył samochodu jest stosunkowo nietrudne. Trzeba, wiadomo, przygotować sobie zarobione końcówki na klamę, które pójdą na akumulator. I tak naprawdę w 150 w tym miejscu jest otwór gumowy, w którym już są wprowadzone wiązki i jest tam oryginalnie taki cycuś, który można uciąć, taki grzybek, no i pojawia nam się automatycznie kanalik. Trochę trzeba powalczyć, żeby wprowadzić szczególnie 2 przewody grubsze, ale jak widać udało się. One wychodzą w tym miejscu, tu na dole. Wiadomo, trzeba zdjąć tą osłonkę tutaj przy wentylatorze, no i pojawia nam się mnóstwo wiązek. No, trzeba chwilę się nagibotać, żeby wydłubać te przewody tutaj, no ale one tu wychodzą. Następnie trzeba zdjąć ten plastik i go się po prostu podważa. On wyskakuje z tych zaczepów tutaj plastikowych. Nie za mocno, żeby nie połamać. Widać, że ja już tutaj przepuściłem tą wiązkę. Przyciągnę ją dalej. Ona jest owinięta taśmą, żeby uniknąć przecierania i jakichś innych tutaj. Planuję teraz wpuścić to w tym miejscu i wypuścić tutaj z tyłu. Tutaj jest Orion zainstalowany.
Tam jest akumulator. No i wiadomo, lodóweczka. Ostatnim elementem tej układanki elektrycznej jest panel, który tutaj zastosowałem. Nie chciałem korzystać z tych gniazdek, które są gdzieś w tym akumulatorze z tyłu, no byłoby to niewygodne, więc on jest podłączony też tak naprawdę jednym wtykiem do gniazda zapalniczkowego w tym akumulatorze. I tutaj mam gniazdo ładowania zapalniczki, dwa gniazda USB, amperomierz oraz wspomniany przycisk włączenia pompki zanurzeniowej, która powoduje, że tutaj sobie leci woda prysznicowa. Korzystam w tej chwili z tego, ładuję sobie papieroska. No i to tyle. Nie mówię, ile to wszystko kosztowało, ponieważ tuż za kamerą stoi moja żona. I ona tak naprawdę do końca nie wie, ile te wszystkie elementy kosztowały. I na tym etapie kończymy właśnie nagranie. Wszystkie te elementy, o których mówiłem, i konstrukcyjne, i elektryczne, sprawdziły nam się na dwóch wyjazdach. Padła co prawda lodówka, natomiast no to była kwestia tego, że w końcówce lodówki zablokował się jeden elemencik i ona się włączała i wyłączała i po prostu spalił się sterownik sprężarki. Natomiast jakby i na plażach Albanii i Czarnogórze wszystkie te elementy konstrukcyjne nas nie zawiodły. Jedynym wnioskiem dla nas jest to, że bagażnik Land Cruisera w sposób niefajny się zwęża. I tak naprawdę, kiedy się zagospodaruje całą tą przestrzeń, tutaj pojawiają się namioty, dwa szybko rozkładalne, to tutaj jest lodówka, to miejsca tak naprawdę już na ubrania, na śpiwory, materace i inne rzeczy jest po prostu niewiele. Bez bagażnika, na którym są jakieś skrzynie, rollbagi, albo tak jak w tym roku zastosowaliśmy po prostu boksu dachowego, no na wyjazd powyżej tygodnia po prostu w moim poczuciu w 4 osoby, zaznaczam, spakować się nie da. W Land Roverze, który jest kanciasty, tego miejsca jest w tej górnej części dużo więcej i mimo, że zabudowa jest podobnej wysokości, to jesteśmy w stanie razem z lodówką dużo więcej zabudować. Podobno 120 też jest gdzieś tu u góry też szersza i tego miejsca jest więcej. W 150 jakaś tam koncepcja designerska odebrała część przestrzeni bagażowej i to jest coś, z czym musieliśmy powalczyć najbardziej. W tym roku zastosowaliśmy boks dachowy, już nie pamiętam, 600 litrów. No i zmieściło się tam dużo rzeczy, włącznie z supem, którego parę razy używaliśmy. To tyle, dzięki.